Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy nas oglądacie albo słuchacie. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. Nasz świat zmienia się, właściwie można byłoby powiedzieć, każdego dnia. Coraz więcej w nim technologii. Od tej technologii zaczynamy być trochę uzależnieni, ale to wynika z tego, że jest taki trend jak cyfrowa transformacja i ta cyfrowa transformacja dzieje się już od wielu, wielu lat. I wśród liderów tej cyfrowej transformacji jest między innymi Nokia. Nokia, którą kiedyś znaliście z super niezawodnych telefonów, która w międzyczasie lekko się zmieniła. Jeśli chcecie więcej na ten temat wiedzieć, zapraszam do odcinków Rozmowy Winergo, gdzie rozmawiam z Piotrem Mszycą, moim właśnie obecnym tutaj gościem, którego już zaanonsowałem, i z Pawłem Niedzielskim. Także serdecznie zapraszam do poprzednich odcinków Rozmowy Winergo. Tam dowiecie się więcej trochę, jaka była Nokia wcześniej, jaką przeszła drogę, aby być firmą, która jest dzisiaj. Dzisiaj będę chciał z Piotrem porozmawiać właśnie na ten temat, jaka Nokia jest dzisiaj i co Nokia jest w stanie zaprezentować, zaoferować różnego rodzaju instytucjom. Moim gościem jest Piotr Mszyca z Nokii. Piotr, mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze Cię nie znali, to sięgną po poprzednie odcinki Rozmowy Winergo, a teraz może tak krótko, kim jesteś, czy coś się zmieniło u Ciebie zawodowo od naszej ostatniej rozmowy? Dzień dobry. Czy coś się zmieniło? Może delikatna zmiana taka, że oprócz tego podczas ostatniej naszej rozmowy byłem odpowiedzialny za kontakty i za sprzedaż tutaj do samorządu lokalnego w Polsce, czyli głównie miasta oraz urzędy marszałkowskie były moimi klientami, ale nie tylko, również uczelnie wyższe, również szpitale, specjalne strefy ekonomiczne. Nie bez kozery wspominam tych klientów, te podmioty, jako że byliśmy w stanie jako Nokia dość ciekawie zaadresować nasze portfolio. Oprócz tego, co do tej zmiany, już nawiązując, jestem dzisiaj odpowiedzialny zarówno za to, jak również za taki segment, który się nazywa w Nokii Manufacturing Logistics, czyli w zasadzie, jakbym miał to powiedzieć tak w skrócie i po polsku, jestem odpowiedzialny za przemysł, za różnego rodzaju przedsiębiorstwa, które coś wytwarzają i mają fabryki. Czyli tutaj będą rozwiązania z tak zwanego przemysłu 4.0? Tak. Do tej definicji zapraszam Państwa do rozmowy z Pawłem Niedzielskim. Tam usłyszycie więcej. Tutaj nie będziemy już tego powtarzali. Zachęcamy jeszcze raz. Piotrze, gdybym obudził Cię w środku w nocy i właśnie zapytał, czym dzisiaj zajmuje się Nokia? Dobra, to ja bym odpowiedział, że nie, to nie są telefony komórkowe, chociaż fakt jest faktem, że produkowane są telefony komórkowe z brandem Nokia, natomiast są one produkowane przez inną firmę, na licencji firmy Nokia. Niemniej jednak takim corem biznesu Nokii to jest dzisiaj produkcja infrastruktury oraz oprogramowania teleinformatycznego. I tutaj, tak jak nie trudno sobie wyobrazić, naszymi głównymi klientami na całym świecie są operatorzy telco. W zasadzie zarówno współpracujemy, czyli partnerzy, są to nasi, jak również klienci. Około 80% operatorów na całym świecie. Niemniej jednak w Nokii jest również wydzielona specjalna taka komórka, druga, równoległa, oprócz tak zwanej tej operatorskiej, która się nazywa Enterprise. I tutaj ja ją reprezentuję, między innymi, ale również i Paweł, o którym wspomniałeś. I tutaj jeżeli chodzi o klientów, to są wszyscy ci, którzy nie są operatorami. Stąd tak też wymieniłem swoich klientów. Okej, czyli ja rozumiem, że dzisiaj też ta oferta Nokii, jakby można powiedzieć, jest dostosowana do oczekiwań przedsiębiorstw, tak? Bo te przedsiębiorstwa jednak nie potrzebują takich dużych rozwiązań, można byłoby powiedzieć, jak operatorzy telekomunikacyjni. Tak. Więc to jest jakby jedna rzecz. Teraz tak, co w zakresie tej oferty? W jaki sposób ją przygotowaliście? Co macie? Albo w jaki sposób klienci mogą, nie wiem, sprawdzić, czy to będzie dla nich? No bo jednak to, co powiedziałeś, tak? Jeżeli pójdę do kogoś i powiem Nokia, on mówi, nie, ale ja nie chcę budować sieci LTE czy 5G.
Czyli ja rozumiem, że Nokia w ofercie również ma rozwiązania dla sieci Wi-Fi. Tak, zdecydowanie tak. Oczywiście. Jesteśmy jednym z większych producentów całego spektrum rozwiązań w branży teleinformatycznej i tutaj również naszym portfolio pokrywamy tą dziedzinę. Niemniej jednak ja jestem dość sporym orędownikiem tych idei sieci prywatnych i tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, napomknęliśmy podczas ostatniej rozmowy o takiej sieci prywatnej dla miasta, gdzie tak naprawdę miasto buduje w swoim obrębie sieć, do której ma dostęp wydzielona, określona ilość osób. Możemy sobie tam podłączyć różnego rodzaju aplikacje. Ta sieć ma swój rdzeń sieci, a tak naprawdę miasto staje się de facto operatorem takiej sieci. No dobrze, tylko teraz powiedzmy sobie w ten sposób. Wi-Fi czy Wi-Fi sprawdzę łatwo. Wiem, co to jest na co dzień. Teoretycznie, jeśli mówisz o sieciach LTE 5G, no też wiem jako użytkownik, tak? Albo większość firm wie, bo korzysta albo z telefonów, albo z łączy LTE czy 5G do podłączania do swoich sieci, tak? Są to często elementy sieci wanowskiej, która jest zbudowana. To teraz, jeżeli jestem taką firmą i ty przychodzisz do mnie i mówisz, Arek, no mam tu dla ciebie private LTE czy 5G. No i ja patrzę na ciebie i od razu widzę jakieś maszty, kombinacje. Jak do tego w ogóle mogę podejść? Jak ty mnie przekonasz, jakiś sposób proof of concept? Dobrze, to musimy sobie ustrukturyzować całe pojęcie sieci prywatnej, czyli te private wireless. Wspomniałeś private LTE czy private 5G. Oczywiście jest to kwestia dalszej dyskusji, w jakiej technologii to zbudujemy. Jest to bardziej w zasadzie dyskusja wtórna, czy będzie to LTE czy 5G. Niemniej jednak skupmy się tutaj na tym aspekcie tej prywatności sieci. I teraz Nokia w swojej ofercie ma tak naprawdę dwie równoległe oferty, które nawiązują do idei sieci prywatnej. Jedna to jest, nazwijmy to Modular Private Wireless. Jest to rozwiązanie oparte o rdzeń sieci, który jest zbudowany na, że tak powiem, na obszarze działalności klienta. Klient tym zawiaduje. Klient to jest tak naprawdę serwer, który obsługuje całą sieć, na którym są zainstalowane aplikacje, która zarządza tą siecią, które zarządzają tą siecią. I teraz klient przenosi na siebie tą odpowiedzialność zarządzania całą siecią. I to, jeżeli możemy tak bardzo obrazowo powiedzieć, żeby tutaj wszyscy nas zrozumieli, można powiedzieć, że jest to rozwiązanie tak zwane on-premise. Okay. Jest też drugie rozwiązanie, bardziej chmurowe, bardziej as a service. Ono się nazywa Nokia Digital Automation Cloud. I tutaj jedyną różnicą, może nie jedyną, aczkolwiek tą najbardziej zasadniczą jest to, że tą funkcję zarządcy sieci przyjmuje Nokia, a ten serwer, na którym są zarządzane, na którym są zainstalowane aplikacje zarządzające tą siecią, są zainstalowane w chmurze Nokii. Tutaj w naszym centrum R&D w Oulu. I tutaj całkowicie klient nie musi się martwić. Jest to totalne ułatwienie dla klienta, jeżeli chodzi o jakieś zarządzanie siecią, o jakiekolwiek błędy, wszystko jest skonfigurowane tak, jak wcześniej się umówiliśmy z klientem. I to jest w kwestii takiego wstępu i wyjaśnienia. Czyli tak, dwa modele dostarczenia rozwiązania, czyli jedno takie, można powiedzieć, odwieczne, znane on-premise, klient kupuje, instaluje u siebie wszystko przy pomocy Nokii partnera i zarządza tym w pełni. Drugie, chmura, czyli Nokia, można powiedzieć, as a service. Teraz, które dla kogo? Czy to jest tak, że ja mogę sobie wybrać, czy bardziej wy rekomendujecie pewne rozwiązania dla pewnego rodzaju klientów? Dobra, po pierwsze odpowiem na twoje pytanie, czy możesz sobie wybrać? Zdecydowanie tak. Okej, dziękuję. Tak, ostatecznie klient może sobie wybrać. I druga część twojego pytania również moja odpowiedź brzmi tak. My rekomendujemy pewne rozwiązania dla docelowej
grupy klientów. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tych sieciach prywatnych dla miast, tutaj bardziej jestem w stanie sobie wyobrazić, że jednak klient, w tym przypadku miasto, klient publiczny, chciałby mieć u siebie w swoich, że tak powiem, centrach danych wszystkie postawione serwery, mieć tą możliwość zarządzania tą siecią, mieć możliwość dokonywania tam gruntowniejszych przemian, konfiguracji, aktualizacji. I dlatego tutaj rekomendowalibyśmy to rozwiązanie Modular Private Wireless, czyli z tym rdzeniem stojącym u klienta. Klient całkowicie trzyma pieczę nad tym, co się dzieje z jego siecią de facto. Druga kwestia, druga opcja, ta część chmurowa sieci prywatnej, czyli NDAC w skrócie, tutaj rekomendujemy bardziej dla przedsiębiorstw, czyli dla, powiedzmy, fabryk różnego rodzaju. Nieważne, co w tej fabryce jest produkowane, co przetwarzane, co przepakowywane. Generalnie szerokie spektrum tutaj zastosowania, o czym pewnie zaraz sobie porozmawiamy. Niemniej jednak tutaj zdecydowanie rekomendujemy, aby to Nokia wzięła na siebie tą część i konfiguracji, i instalacji, i zarządzania tą siecią, a klient w pełni mógłby korzystać z, powiedzmy, tych udogodnień, które daje mu sieć prywatna. Dobrze, czyli mamy dwa modele rozwiązania, jednak oparte na technologiach, powiedzmy, operatorskich, no bo LTE i 5G przychodzą od operatorów, można w ten sposób powiedzieć. No i teraz wróćmy do tego, kiedy to Wi-Fi będzie niewystarczające. Nokia ma rozwiązania Wi-Fi, klient też może je użyć. No i teraz, gdzie jest ta cienka granica, żebym ja się zdecydował na to, żebym w ogóle rozważał wejście właśnie w to sieci prywatne LTE i 5G. Z czego to będzie wynikało? Jasne. Podam przykład. Wyobraźmy sobie fabrykę, w której, powiedzmy, są produkowane, jest to fabryka z branży przemysłu ciężkiego. Produkowane są na przykład ogromne kotły, do produkcji której służy, powiedzmy, gorąca stal, która jedzie na takich wagonikach ze stalą płynną jeszcze. I w momencie, kiedy chcielibyśmy, aby te wagoniki podłączyć do sieci, aby kierować nimi na przykład zdalnie, aby na przykład móc zatrzymać w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku na czerwony guzik, na stop. W momencie, kiedy chcielibyśmy to zrobić po Wi-Fi, musielibyśmy się liczyć z pewnego rodzaju opóźnieniem. To opóźnienie mogłoby wynikać z różnych kwestii. Z lokalizacji fabryki, gdzie nie do końca, że tak powiem, jest dobry zasięg. To opóźnienie mogłoby wynikać również z różnego rodzaju zakłóceń, które generuje różnego rodzaju konstrukcje, na przykład stalowe i inne. Oraz te opóźnienia mogłyby wynikać z uwagi na przełączanie się, wchodzenia tego wagonika z jednego sektora do drugiego, w którym obejmuje jeden access point i drugi access point. I te trzy rzeczy już powinny nas skłonić do zastanowienia się, czy tutaj nie lepiej jest wybrać sieć prywatną, która swoim pokryciem jest zdecydowanie większa, która swoim pokryciem wymaga mniej access pointów niż Wi-Fi i która gwarantuje naprawdę niskie opóźnienia w tym przypadku. I to możemy zastosować nie tylko do tego przykładu, który podałem. Możemy zastosować to do różnego rodzaju robotów, które jeżdżą na terenie fabryki. Te roboty również muszą się jakoś ze sobą komunikować, muszą się komunikować z centrum zarządzania. W momencie, kiedy na przykład kolejne. Robot ma utartą ścieżkę, jedzie od punktu A do punktu B. I znowu, jeżeli mamy jakieś przerwanie, jakieś zakłócenie, robot w pewnym momencie może stanąć i zaczyna cały proces od nowa. Cofa się i znowu musi pokonać tą samą ścieżkę od punktu A do punktu B. I w tym momencie znowu przychodzi nam z pomocą sieć prywatna, bo on w pewnym momencie, po pierwsze, gwarantujemy, że te opóźnienia nie skłonią tego robota do zatrzymania się, a jeżeli już, to nie będzie musiał tego procesu powtarzać od nowa, tylko on po prostu jedzie dalej, robi swoje zadanie i wraca.
Tutaj też przy okazji rozmowy z Pawłem Niedzielskim, tam w naszej rozmowie wmontowaliśmy taki filmik pokazujący kopalnię bodajże odkrywkową, gdzie jeżdżą już autonomiczne wywrotki. Tak? Tak, I to jakby to też jest przykład robota, jakbyśmy na to nie popatrzyli. oczywiście. I z tego, co Paweł wspominał, i to jakby zgrywa się z tym, co mówisz, no to jakby ten element powtarzalności pewnej trasy, tak? Bo jednak ta operacja w wyniku oprogramowania będzie powtarzalna dokładnie tak samo, tak? I te elementy dotyczące zbierania informacji, bo te ciężarówki są też oczujnikowane, tak? One zbierają bardzo dużo informacji, które są przetwarzane. Czyli jakbym powiedział w ten sposób, Wi-Fi jak najbardziej. Oczywiście. I tak naprawdę rozważenie, kiedy dajemy sieć właśnie prywatną, bo ona po pierwsze, ta komórka będzie miała większy zasięg, tak? Po drugie, w zakresie tego pasma więcej możemy upakować, powiedzmy, komunikacji pomiędzy urządzeniem końcowym a systemem, który tym zarządza. Tak? W ten sposób na to należałoby spojrzeć? Również dodam kolejne. Jeżeli chodzi o mniejszą ilość access pointów, za tym też się kryje mniejsza ilość kabli, co w przypadku fabryk może być kwestią problematyczną. Powiedzmy, jeden access point wiszący na dość duży obszar na pewno wymaga, że tak powiem, mniejszego dostępu do nazwijmy to, do zasilania. To jest, czyli to tak zwana ta funkcja cut the wire. Więc tak, to co powiedziałeś zdecydowanie wtedy powinno nas skłonić przynajmniej do zastanowienia się, czy aby sieć prywatna nie jest tutaj lepszym rozwiązaniem. I jeszcze kolejny taki przykład, gdzie to jest początek dopiero do tego, abyśmy zaczęli rozmawiać o sieci prywatnej i o tym, czy będzie ona miała zastosowanie w danej lokalizacji, jest to, że tutaj zdecydowanie możemy być bardzo, że tak powiem, multitaskowi. Przepraszam za wyrażenie i korpomowe, aczkolwiek już mówię, o co chodzi. Przede wszystkim chodzi o to, co wspomniałeś, o czujniku. Te czujniki możemy w sieci prywatnej, w konkretnej technologii, czy to LTE, czy 5G, dokładać, dopasowywać wręcz nieskończenie wiele. I czy to będzie monitoring wizyjny z różnego rodzaju aplikacjami Scene Analytics, czy to będą różnego rodzaju elementy pozycjoningu, czyli identyfikowania osoby i konkretnej osoby, czy to będą na przykład kwestie wirtualnych stanowisk pracy, czyli z jednego, powiedzmy, komputera, gdzie świeci się światło, gdzie pracownik musi się logować, podchodzi tylko i wyłącznie z kartą i to jest ten konkretny pracownik, któremu automatycznie się wgrywa jego pulpit, wykonuje swoją pracę i po jego odejściu gasimy światło. Dlaczego mówię o tym świetle? Ponieważ nie jest to taka banalna sprawa, bo w przypadku tych stanowisk pracy, byłem w takich fabrykach, gdzie z tych stanowisk pracy jest setki i tam rzeczywiście był problem. Był problem ze światłem, gdzie nie mieli tego rozwiązania i rachunki za energię elektryczną, co w dzisiejszych czasach jest coraz ważniejsze, coraz bardziej ważne, to stawało się dla nich problemem. Więc to wszystko może rozwiązać sieć prywatna, ale może trochę wybiegam w przyszłość, ponieważ ja już mówię o tak zwanych tych zastosowaniach końcowych, czyli tych use case'ach. Trochę powiedziałem o robotach, trochę powiedziałem o pozycjoningu, natomiast przede wszystkim punktem wyjścia do rozmowy powinny być mniejsza ilość access pointów, których nie będziemy musieli z czasem dokładać, a w przypadku Wi-Fi tak by było za rok, za 2, tych czujników mielibyśmy więcej i pokrycie musiałoby być trochę większe tej sieci, więc musielibyśmy dołożyć. To jest kolejna inwestycja. W przypadku sieci prywatnej nie mielibyśmy tej inwestycji. Czyli jedną rzecz dosyć istotną, żeby była taka fair dla wszystkich, którzy tutaj nas słuchają. Inwestycja będzie większa na początku. Natomiast jej ochrona, jakby z punktu widzenia całości, będzie korzystniejsza niż inwestycja, jakbyśmy na razie powiedzieli, w Wi-Fi. To jest kwestia oczywiście rozważenia, w jakim okresie czasu będziemy te rzeczy robili, kiedy będziemy chcieli się rozbudowywać. Natomiast jeżeli ktoś robi sobie dobrze analizę całościową, takiego cost of ownership, no to powinien sobie uwzględnić kiedy, co i tak dalej, popatrzeć, jaka będzie wartość inwestycji, no i jednocześnie zmieniająca się wartość pieniądza w czasie. Dokładnie tak.
To jest dokładnie taki model, który zaprezentowałeś. Być może ta inwestycja, ja mówię być może, ponieważ to jest zawsze case by case. Nie zawsze jest tak, że ta inwestycja w przypadku wyboru tej technologii jest wyższa. To jest wszystko kwestia wymiarowania, wyskalowania, analizy, radioplanowania również, lokalizacji. To czynników jest bardzo wiele, które wpływają na koszty ostatecznie, aczkolwiek tak, w wielu przypadkach jest również tak, jak powiedziałeś, że rzeczywiście ta inwestycja może jest nieznacznie wyższa niż w technologii Wi-Fi, niemniej później w dalszym wymiarze czasowym ona się spłaca. Dobrze. Piotrze, powiedziałeś tutaj dużo o tak zwanych właśnie IoT, tak? Tych urządzeniach, robotach różnego rodzaju, albo elementach właśnie dotyczących lokalizacji danego tam pracownika, danych rozwiązań, monitorowania. Ale teraz taka, powiedzmy, zwykła rzecz. No, mam telefon. Tak? I teraz mam telefon taki od operatora, takiego standardowego, wchodzę w tą sieć, czy ja z niego mogę skorzystać również, tak? Czy ja się tam będę komunikował, czy jakieś będę musiał myśleć o innym rozwiązaniu? Generalnie odpowiedź brzmiałaby tak, aczkolwiek tutaj rekomendowalibyśmy, aby te telefony jednak, i znowu to jest początek naszej dyskusji, tak, Nokia produkuje również tego typu telefony. Tego typu, mówiąc tego typu, mam na myśli z przeznaczeniem do fabryk, z przeznaczeniem do użytku przez wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmują się, że tak powiem, produkcją różnego rodzaju produktów, towarów. I jednym z tego typu zastosowań jest telefon, który rzeczywiście miałby funkcję normalnego dzwonienia. Natomiast teraz znowu te czynniki zasięgowe, lokalizacyjne fabryki, czasem tam te usługi operatorskie nie miałyby nawet zasięgu. Niemniej jednak w tym przypadku, gdybyśmy mieli tą sieć prywatną, moglibyśmy skorzystać z takiej funkcji jak Group Communication, czyli to jest tak naprawdę wydzielamy grupę tych pracowników, którzy mają dostęp do tak zwanego push to talk i push to video. To są te nowe właściwości technologii 5G. Przepraszam bardzo, push to talk, czy ja rozumiem takie trochę czasy ja odra, jak mnie słychać? To są dokładnie te czasy. Ja bym bardziej powiedział nawet czasy walkie-talkie. Okay. Tylko że w warunkach zdecydowanie innych niż my bawiliśmy się na podwórku, na garażach czy na boisku. No, mam tu na myśli warunki, że tak powiem, bardziej odległe od miasta, czasem trudniejsze zasięgowo. I przede wszystkim tutaj chodzi znowu o kwestię tą fundamentalną, czyli brak opóźnień. Czyli jeżeli coś się stało, naciskamy sobie w tym telefonie jeden przycisk i automatycznie widać mnie, a nie jakieś piksele, takiego jakim jestem i mówię do konkretnej wydzielonej grupy ludzi. Również mój głos transportowany jest bez opóźnień. To pozwala nam naprawdę szybko zainterweniować w danej sprawie. I gdybym mógł tak też znowu na podwórko, nie w fabryki, ale przejść znowu na podwórko to miejskie. Tam również takie zastosowania jak Group Communication mają zasadność. Przykładowo zdarzyło się coś, jakiś wypadek dość spory w mieście. Automatycznie na danym obszarze, gdzie to się stało, wszyscy ci, którzy wjeżdżają w ten obszar wypadku, czyli wszystkie służby, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie, wszyscy oni wyposażeni w taki telefon mogliby się ze sobą bez przeszkód komunikować i wymieniać informacjami, jaka jest sytuacja na przykład przy wykolejeniu pociągu w punkcie A oraz jaka jest sytuacja w punkcie B. To jest tylko jeden z miliona przykładów, które możemy sobie tutaj... Okej, czyli ten telefon ma swoje konkretne zastosowania, ale w momencie, kiedy wyjdę poza pracę, będzie służył mi normalnie jako zwykły telefon komórkowy. Może tak być również, tak. I teraz ten element dotyczący tego, jak powiedziałeś, tego push to talk, push to video, to ja rozumiem, to jest takie trochę rozwiązanie jak znane gdzieś systemy trackingowe, tak? Takie, które są wykorzystywane właśnie w służbach, po to, żeby mieć wydzielone pasmo do komunikacji. Dokładnie. Pasmo, które zapewnia zawsze 100% połączenie po to, żeby można było działać, tak? Można powiedzieć łączność krytyczna. Okej, czyli to jest jakby istotne w przypadku różnego rodzaju służb, które również być może raz na jakiś czas, ale muszą mieć 100% pewność, żeby tego... Przy czym mówisz telefon, owszem, to jest Nokia też, aczkolwiek ja bym się tutaj bardziej skłaniał ku rozwiązaniu, które się nazywa Group Communication, ale to też jest Nokia.
Okej, okej, dobrze. Czyli tak naprawdę Nokia, wykorzystując wszystkie swoje doświadczenia, jakby zbudowała na bazie właśnie tych sieci LTE 5G takie rozwiązanie tych jakby, jak to nazwać, wydzielonych grup komunikacyjnych, czy jaką to ma nazwę handlową? Powiedzmy łączność krytyczna, no powiedzmy w ten sposób. Okej. Powiedziałeś na początku, że a propos, mówiąc o usłudze Nokia Digital Automation Cloud, że jest ta usługa świadczona z waszego centrum badawczo-rozwojowego w Finlandii. A czy macie jakieś centra badawczo-rozwojowe również poza Finlandią? Tak, zdecydowanie tak. Ja pytam dlatego, że ostatnio gdzieś w internetach lekko wyciekło, że jakieś labo będzie powstawało w Polsce. Ja tu bym jeszcze nie chciał głośno mówić gdzie, co i jak. Chętnych zapraszam, znajdą coś w internetach, bo tam szybko nie ginie. Ale jakbyś powiedział jakiś cel tego laboratorium, co ono ma robić? No bo to będzie takie laboratorium niekoniecznie nokiowe tylko, tak? Nie takie jak ma Wrocław, tylko po prostu to będzie w partnerstwie. Tak, to może małe sprostowanie na początek. Okay. Jeżeli chodzi o Centrum Badawczo-Rozwojowe, to są trochę dwie różne sprawy. Jeżeli chodzi o laboratorium, no tutaj jak mówisz o laboratorium 5G, które powstanie. Dobra, to może dwa słowa o tym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Poza Finlandią, gdzie znajduje się największe w Centrum Badawczo-Rozwojowe R&D Nokii, są jeszcze dwa takie większe. I drugie co do wielkości na świecie znajduje się we Wrocławiu, w Polsce, do którego ja zapraszam. Często jeżdżę pokazywać. Mamy się czym chwalić. Zatrudniamy tam prawie 4,5 tysiąca pracowników. Nie, mnie cieszy, że to we Wrocławiu, bo ja na co dzień jestem z Wrocławia. Tak? Wiem. Mamy tam jedną z największych na świecie komór bezodbiciowych, którą zbudowali nasi inżynierowie. Komora bezodbiciowa służy do testowania różnego rodzaju sygnałów. Tak jak one, powiedzmy, my to nazywamy żargonem, świecimy w jedną stronę i jak ona się odbija. Jak się odbija, to w którą stronę się odbija i czy nie będzie, że tak powiem, zakłócała sygnałów innych. Więc tego typu. A to poczekaj, to jakby ja rozumiem, służy. bo ty jakby sam się wystawiłeś. Fajne pojęcie, czyli tak, nie tłumi to sygnału, ale jakby patrzymy na propagację sygnału, tak? Otóż to. I tak naprawdę to jest to, co pozwala wam potem powiedzieć, okej, nie wiem, w tej kopalni odkrywkowej przy takim terenie będzie to działało w ten i w ten sposób. Albo w tej fabryce przez to, że już macie doświadczenia, no to element zaprojektowania i przyjścia do kogoś w fabryce i powiedzenia, słuchaj, jesteśmy przekonani na 9,9, tam jeszcze ileś dziewiątek, że to będzie działać, tak? Dokładnie. Nawet jeżeli tobie się wydaje, że nie ma widoczności wprost. Dokładnie tak jest. To okej. No to czyli... I to wszystko we Wrocławiu. I to wszystko we Wrocławiu. No dobra, i dzieje się we Wrocławiu. No i teraz to kolejne labo, które powstanie, co ono ma robić? Tak, i to z kolei troszeczkę promieniuje tutaj na to rozwiązania on-premisowe, bo rzeczywiście tutaj brzydko mówiąc, klientem, który jest tym zainteresowany, jest uczelnia wyższa. I sama idea jest prosta, budowy takiego laboratorium 5G. Po pierwsze, chcemy nauczyć siebie, ale również my jako akademicy, technologii 5G, czyli jedna sala, w którym podłączona do tego laboratorium, będzie służyła do tego, aby akademicy uczyli się konfiguracji tej sieci, mieli prawo coś popsuć, coś zepsuć, coś naprawić, dojść do pewnych wniosków, które z czasem pewnie zaowocują dysertacjami, obronami prac doktorskich czy habilitacyjnych. To jest jedna część, jedno przeznaczenie takiego laboratorium. Drugie przeznaczenie to jest po prostu nauka studentów o naszej technologii, o tym, gdzie po prostu, żeby stworzyć laboratoria, tak zwane, jak to studiując kierunek ścisły na Politechnice, mogły powstawać projekty konkretne. A jakie projekty? Tutaj znowu nawiążę do naszej poprzedniej rozmowy, na przykład projekty z dziedziny Connected Cities, bo już nie smart. Dosyć ciekawie to się rysuje, no bo ja rozumiem, że teraz tak, uczelnie przede wszystkim,
możliwość szukania nowych rozwiązań, czyli jakby takiego trochę zrywania z tym, że zawsze tak było, czyli trochę ktoś przyjdzie, ma jakiś pomysł, może trochę popsuje, ale jest to psucie pod kontrolą, mamy świadomość, że takie psucie będzie miało miejsce, ale w wyniku tego mogą powstać różne ciekawe inne pomysły na rozwiązania, tak? Czyli mamy nośnik sygnału, którym jest radio w sieci 5G i teraz kwestia, do czego go wykorzystamy, tak? Co na końcu będzie podłączone, a po drugiej stronie jakiego rodzaju aplikacja będzie, nie wiem, z tego korzystała, zbierała informacje albo nadawała swoje informacje, tak? Czyli trochę mamy labo bardziej ogólnodostępne niż to wasze, no bo to jednak tutaj wy testujecie sami dla siebie, tak? A tutaj jakby powiedzmy będzie bardziej komercyjne. Ja rozumiem, że ktoś będzie mógł przyjść, wynająć to labo Już na mówię. godziny. Tak, już mówię. I to jest też ta kwestia, o której nie powiedziałem, a już dopowiadam. Dokładnie tak jest. To laboratorium powinno być i będzie zapewne udostępnione również biznesowi. Natomiast, czyli każda firma, która produkuje, która dewelopuje jakiś produkt, będzie mogła sobie przyjść do tego laboratorium i przetestować, jak zachowuje się ten produkt, czy dana aplikacja w technologii 5G. Niemniej jednak bardziej wolałbym tutaj wyjść tak trochę patriotycznie, czyli ci studenci, którzy dokonają jakichś ciekawych projektów, to jest tylko przykład z dziedziny Connected Cities, czyli na przykład inteligentnych budynków czy inteligentnych koszy na śmieci, bo wiem, że takie są pomysły. Natomiast jeżeli ten projekt powstanie tymi rękoma tego studenta, być może przyczyni go to i skłoni do tego, aby założyć swoją firmę po skończeniu studiów, aby ulokować ten startup tutaj w Polsce i być może posłuży nam to wszystkim tutaj. No tak, no bo przykład chociażby tego, że Nokia wybrała Polskę jako jeden z takich swoich hubów, tak? No to pokazuje, że tak naprawdę mamy wiedzę, mamy dobrych ludzi, chcemy to wykorzystywać i spokojnie dzisiaj można ten biznes prowadzić właśnie dokładnie z Polski. To fajna rzecz. Piotr, w tej naszej rozmowie wszystko jest prawie fajnie, tylko pada takie czarodziejskie słowo jak właśnie sieci prywatne, a pod te sieci prywatne potrzebne jest pasmo. I na razie to jest chyba trochę tak, że tego pasma jeszcze nie ma. Znaczy ono jest obiecane, ono jest wydzielone, a kiedy ono się pojawi, że faktycznie, jeżeli teraz ja będę miał fabrykę i zdecyduję się na to, bo ty mnie przekonałeś, że te moje roboty będą właśnie pod nadzorem, czy będą korzystały z tej prywatnej sieci, to co dalej? No wszystko jest, sprzęt jest, urządzenia stoi, rozwiązania są, tylko nie ma czym przesyłać. Dobra, to znowu dwie opcje, równoległe do siebie być może. Opcja numer 1, to prawda, tego pasma jeszcze nie ma dla tak zwanego enterprise'u. Jest pasmo dostępne dla 4 operatorów w Polsce i rzeczywiście rozmowy trwają nad aukcją 5G, która ma wydarzyć się niebawem. I owszem, pojawiają się takie informacje, że jeden z tych bloków, tak zwany band 0, będzie wydzielony dla tak zwanego enterprise'u, czyli dla wszystkich podmiotów, które nie są operatorem. Czyli będą 4 bloki, pasmo będzie podzielone na 4 bloki plus ten 5. Owszem, będzie to dopiero w przyszłości. Podobno bardzo niedalekiej, ale nadal przyszłości. Więc nie chcąc czekać, możemy zacząć projekt już teraz, ale we współpracy z operatorem, jednym z 4, który to pasmo posiada już. Okej, czyli wybieram rozwiązanie, czy to jest on-premise, czy to jest właśnie Nokia as a Service. Przygotowuję je i idę do operatora porozmawiać, na jakich warunkach komercyjnych wydzierżawi mi pasmo na jakąś konkretny okres czasu. Tak, przy czym najlepiej by było, jakbyś przyszedł do mnie, a ja w twoim imieniu porozmawiam z operatorem. Szanowni Państwo, to ja proponuję taką drogę. Najpierw przychodzicie do nas. U nas jest taki człowiek, który się nazywa Łukasz Włodarczyk. To od niego zaczynacie. Łukasz Włodarczyk jest architektem rozwiązań i Łukasz Włodarczyk dołoży starań, aby zrozumieć Państwa potrzeby biznesowe. Potem Łukasz kontaktuje Państwa z Piotrem Mszycą i wspólnie idziemy do operatora. Tak byśmy to poukładali. Ja tutaj może tak trochę za bardzo chwalę Inergo, ale myślę, że już trochę rzeczy zrobiliśmy razem z Nokią. Dosyć ciekawych, tak? Jedna z takich rzeczy, która jest bardziej w ziemi, ale też jakby wychodzi na powierzchnię, no to jest cała infrastruktura pod system
dynamicznej informacji pasażerskiej, tak? My na dworcach to tylko widzimy końcówki tego, tak? Widzimy te wszystkie ekrany, monitory, słyszymy zapowiedzi i tak dalej, ale to, żeby to wszystko właśnie działało w czasie rzeczywistym, to jest ta cała infrastruktura, która jest pod spodem Nokii. Mamy plus jeszcze kilka fajnych rozwiązań, jeżeli chodzi o budowę bardzo wydajnych sieci wanowskich. Myślę, że też na to przyjdzie czas, będziemy o tym pisali. Będziemy się zbliżali do lądowania. To ja bym tutaj chciał teraz dać ci czas na lokowanie produktu. Dlaczego Nokia? Dużo powiedziałeś, są argumenty, ale tak, żeby to jeszcze raz wybrzmiało. Dlaczego i kiedy warto zwrócić się właśnie o rozwiązania do Nokii? Dobrze, to skoro zbliżamy się do lądowania, to odpowiem w ten sposób na twoje pytanie. Jeżeli miałoby to być lądowanie bezpieczne, to właśnie dlatego Nokia. Ale tak na poważnie. Jesteśmy dużą, globalną firmą z tradycjami, ale przede wszystkim z doświadczeniem. Zatrudniamy najwyższej klasy inżynierów. Cały czas testujemy nowe, badamy nowe, zmierzamy ku lepszemu. I również mamy bardzo kompletną ofertę. Możemy współpracować w różnej technologii, tak zwanych fixed networks, bo również w technologiach IP, MPLS, sieci, jak również optycznych, ale też również radiowych. I tutaj, o których tutaj sobie rozmawialiśmy. Czy to jest tutaj Wi-Fi? Okej, też. Aczkolwiek nośnym bardzo tematem teraz są sieci prywatne i tutaj również mamy komplementarną ofertę, w której możemy dostarczyć wysokiej jakości produkt i usługę. Kiedy zacząłeś mówić o bezpiecznym lądowaniu, to spodziewałem się, że powiesz o Nokii na Księżycu. No bo tak naprawdę ta współpraca Nokii z NASA już trwa. Tak. I są przygotowywane właśnie też rozwiązania dotyczące właśnie pracy takich sieci w tamtym terenie, tak? Bo tam tym bardziej jest istotne, żeby te urządzenia odpowiednio się porozumiewały. A jeśli chodzi, proszę Państwa, o te rozwiązania, o których tutaj Piotr wspomniał, tak jak najbardziej mieliśmy przyjemność zrealizować kilka takich rozwiązań w Polsce. Zapraszamy do kontaktu. Zawsze możecie do nas napisać na odkrywaj@inergo.pl albo znaleźć kogoś z nas na LinkedIn, albo po prostu czasami zadzwonić na naszą infolinię. To już tak w ramach lokowania produktu. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Życzę ciekawych projektów. Mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się i będziemy już mogli powiedzieć o jakichś konkretach, bo na razie dzisiaj część z nich jest owiana jeszcze tajemnicą handlową. Tak jest. Dzięki również za czas. Thank you.